Dobry wieczór. Mówią czasem, że im krótsza, im prostsza opowieść, tym prawdziwsza. Myślę, że coś na rzeczy jest i dzisiaj właśnie taka opowieść na dobranoc zapraszam. Otóż było sobie kiedyś pewne królestwo, którym rządził niezbyt mądry król. Miał dwóch niewolników. Ci dwaj słudzy wypełniali dla króla różne polecenia, różne jego zachcianki i prośby. Któregoś razu król poprosił o naprawdę dziwną, o naprawdę niedobrą rzecz. Jeden ze sług wypełnił to, o co go poproszono, drugi zbuntował się i powiedział, że tego to on nie zrobi. Wyrzucono go z królewskiego pałacu, nie miał tam już więcej prawa wstępu. Sługa, który został, słuchał pana nadal. Pan, kiedy zobaczył, że tamta prośba została wypełniona, wymyślał coraz to nowe, coraz bardziej absurdalne i coraz bardziej niedobre prośby. Sługa wysłuchiwał tych próśb i wypełniał te polecenia, dlatego że awansował. Im więcej zrobił, tym więcej dostawał. Okazało się, że może mieszkać w większym mieszkaniu, dostaje lepsze jedzenie, większe pieniądze. W końcu okazało się, że chyba nawet już nie jest sługą, tylko mówią o nim, że jest prawą ręką króla. Czegokolwiek król potrzebował, cokolwiek potrzebował załatwić, szczególnie tam, gdzie sam nie chciał tego robić, sługa robił to za niego. Któregoś wieczoru, kiedy siedział w swoim przestronnym apartamencie, najedzony, przypomniał sobie o swoim dawnym współtowarzyszu i pomyślał, może by zobaczyć, co się z nim dzieje. Tak zrobił. Wyszedł z królewskiego pałacu i poszedł do miejsca, gdzie, jak sądził, współsługa mieszkał. Jak się okazało, nie ma go tam. Właściciel tego mieszkania powiedział, poszedł gdzieś indziej, bo nie miał pieniędzy na to, żeby tutaj móc mieszkać. Wskazał mu adres, pod którym prawdopodobnie można go było znaleźć. Sługa chodził od jednego miejsca do drugiego i ciągle mu mówiono, tutaj już go nie ma, wyprowadził się, jest gdzieś dalej. W końcu dotarł na sam koniec tego miasta, w którym był Pałac Królewski i znalazł tam, no nawet trudno powiedzieć, że dom, ale jakąś taką lepiankę. Wszedł do tej lepianki i zobaczył, nic nie było w środku, tylko na podłodze siedział ten jego dawny współtowarzysz i jadł z miski zupę. Chociaż trudno było to nazwać zupą, bo była to bardzo cienka zupa, wręcz wyglądała trochę jak woda. Spojrzał na niego z lekką pogardą i powiedział, widzisz, gdybyś się nauczył słuchać rozkazów króla, nie musiałbyś teraz jeść takiej cienkiej zupy. Na to dawny współtowarzysz podniósł oczy, popatrzył z uśmiechem i powiedział, widzisz, gdybyś nauczył się jeść taką cienką zupę, to nie musiałbyś słuchać tego, co każe ci robić król. Jaka jest cena twojej godności i twojej wolności? Czy przypadkiem nie sprzedałeś już tego, co jest dla ciebie najdrogocenniejsze, dlatego że czegoś chcesz? Czy przypadkiem nie sprzedałeś już swojej wolności i godności